Jak zapewne wiesz, na YouTubie obecnie panuje apokalipsa, czyli brak reklam na YouTubie. Jeśli chcesz mi pomóc, link do Patronite'a znajdziesz poniżej. Najniższy próg to 5 zł, więc wiesz, wszyscy możemy zbić sobie piąteczkę. Dzięki. Witajcie, Ancymon, jestem Mati, a dziś postanowiłem, że porozmawiamy sobie na pewien temat. Oczywiście muszę zrobić wstęp, bo kim bym był po prostu bez wstępu i tak dalej, prawda? I bez mówienia i tak dalej, i prawda, i tego typu spraw. Ostatnio na YouTubie, nawet nie na YouTubie, ale na kanale PewDiePie'a zauważyłem, że robi on coś, co ja w sumie również mam w głowie i tego nie wykorzystuję. Wykorzystał on jakieś 2 starsze filmy, które bardzo go rozbawiły. I to nie było spróbuj się nie zaśmiać, czy tam spróbuj się nie zażenować, czy coś w tym stylu. Po prostu to były jakieś tam 2 filmy, które on skomentował. Ja również widziałem te filmy, bo one bardzo często pojawiają się polecanych, nie tylko mi, ale w ogóle na całym świecie. No i ludzi to bawi, ludzi bawią te filmy właśnie, które są polecane, bo coś w nich jest takiego, że po prostu nie możemy się nie śmiać, albo nie możemy się tak bardzo zażenować, nie możemy się pozbyć tego uczucia. I postanowiłem sobie, że nigdy już nie opuszczę takiej okazji, żeby nie skomentować jakiegoś filmu, który naprawdę siedzi mi w głowie, o którym bym chętnie porozmawiał, ale mówię, nikt tego nie będzie oglądał. Skoro naprawdę ludzie to oglądają. I szczęście w nieszczęściu. Szczęście, bo mogę sobie pogadać na ten temat, nieszczęście, bo na ten temat. Ale postanowiłem, że nie będę mówił tylko o polskich filmikach, bo naprawdę YouTube jest tak cudnym miejscem, że za granicą możemy znaleźć tak piękne, przecudne filmy, że po prostu szkoda się ograniczać tylko na ten nasz kochany naród. Także dziś specjalnie dla was skomentujemy sobie i obejrzymy remake, a raczej ostatnią scenę z remake'u filmu pod tytułem Dirty Dancing. Jak zapewne wiecie, uwielbiam filmy. Nie tylko o nich mówić, ale wrzucać jakieś odniesienia w swoich filmikach, tych większych produkcji. Nóż mi się w kieszeni otwiera i strzykawka z chemią, nawet bo przecież to onkologia. Ej Mati, ale przecież choroba straszliwa, nie można tak mówić. No ja wiem, ja ostatnio też zauważam, że jakoś to rak, tamto rak, rak. To tak z jednej strony mi się nie podoba, ale z drugiej strony to już u mnie weszło w taki słownik, że powiem to tyle razy, to tak naprawdę nie wiem, no mogę powiedzieć, że coś również jest głupie albo rakowe i to jest na tym samym poziomie. I to absolutnie nie jest żadne wyśmiewanie ani śmianie się z tej choroby, bo choroba jest naprawdę czystym skurwysyństwem, o czym sami wiecie. A ludzie nie chcą oglądać takich filmików. Ludzie wolą krótszy przekaz informacji. Z jednej strony czas wrócić do krótszych filmów, bo były treściwsze. Dobra, coś z tego wykombinujemy. Jakoś to potnę. Long story short, znalazłem coś, czego bardzo nie lubię. Ogólnie nie lubię wskrzeszania jakichś klasyków. Tak samo, myślę, że Dirty Dancing to jest jakiś tam film jednak, można powiedzieć, ponadczasowy, nie starzeje się, a jeśli się starzeje, to naprawdę w jeszcze tym lepszym stylu i na pewno nie ma czegoś takiego, że z biegiem lat on staje się gorszy, wręcz przeciwnie po prostu. Poza tym pomyślcie, kto mógłby zastąpić Sylwestra Stallona w filmie Rocky? Kto mógłby zastąpić, nie wiem, Arnolda Schwarzeneggera w Terminatorze? Kto może zastąpić Patricka Swayze w filmie Dirty Dancing? Kobiety się w nim kochały, on był symbolem i ikoną po prostu tego jakby nowego nurtu, że niby jest taki drań, ale wrażliwy, bo taniec i tak dalej. Także to wpłynęło na wiele setek milionów mężczyzn, że oni zaczęli się inaczej zachowywać i zaczęli hej, będę bydlakiem, ale będę też romantyczny i będę tańczył, bo dziewczynom się to podoba, bo kobiety kochają tańczyć, naprawdę. Temat rozmów o dziewczynach to jest naprawdę długi temat, ale myślę, że będę musiał zrobić odcinek, bo dostaję tyle wiadomości, ale nauczcie się tańczyć na 3 i nie machajcie za mocno rękoma. To kobieta was pokocha. Kobiety kochają tańczyć i bądźcie jak Patrick Swayze.
No i wiecie, minęło sporo lat od tego, dosłownie 30. Minęło dokładnie 30 lat od wypuszczenia oryginalnego filmu, no i po 30 latach jakiś kretyn wpadł na pomysł. No kretyn, no idiota. Więc tu specjalnie dla was porównam dwie po prostu wersje tego cudownego i tego gównianego filmu, którego nigdy nie obejrzę, bo jedna scena mi starczy. Ej Mati, oceniasz książkę po okładce? Nie. Zaraz zobaczycie, o czym mówię. Tu mamy film oryginalny. Zaciemnienie. Patrick Swayze w czarnej po prostu polóweczce i w czarnej kurtce skórzanej i co? Grzyweczka. Paluszkiem pokazuje Hono tu. Zgrabna dziewczyna, no zgrabna kobieta, można powiedzieć, że zgrabna. Ruchy kocie, Patrick Swayze ogólnie zanim stał się aktorem był tancerzem i on umie tańczyć. I patrzcie na tą grację. Tu, po paszce tutaj, smyrnął i tak dalej, spojrzenia w oczy, pocałunek w nos taki delikatny, żeby nie pocałować się jak obscenicznie. I patrzcie, myk, raz, dwa, la 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 la. I co? I ruszają się. Moja mama kocha ten film. Myślę, że każdy lubi ten film. Znaczy, powinna się lubić ten film, bo jest naprawdę świetny. I patrzcie, uśmiechają się. I ich ciała zgrywają się ze sobą. I spójrzcie na to. Chłop, Patrick Swayze, 1,70 m. Mógł ważyć tak z 70 kg, z 75. Dobrze zbudowany, elegancki, kulturalny, po prostu sprytny taki, zwinny. I wygląda jak mężczyzna. Tutaj kobieta, tak niższa od niego, zgrabna. Potrafi się poruszać przede wszystkim. Już, że jest zgrabna, to okej, nawet to troszkę omińmy, bo po pierwsze potrafi się ruszać i potrafi z nim tańczyć. Potrafi, bo się ładnie porusza. Wystarczy to zobaczyć, wystarczy kurwa po prostu popatrzeć, nie trzeba się znać na tańcu, żeby ogarnąć, że oni się ładnie poruszają i że ta scena jest po prostu kultowa i że się jej kurwa nie rusza. I sama muzyka. I spojrzenie, i na chwilę się zatrzymali, żeby na siebie spojrzeć. I śmiech, i w ogóle zabawa, bo taniec to w ogóle zabawa i można się pośmiać i tak dalej, nie wszystko musi być na spinie. I nie musi być ciągle romantycznie, tylko można się też powygłupiać, bo o to chodzi w tańcu i to chodzi w byciu w związku na przykład i tak dalej, jak oni pokazali ten związek. I tyle mam do powiedzenia na temat filmu Dirty Dancing, a raczej tych 2 minut, które właśnie obejrzeliśmy. A teraz z ogromną przykrością, naprawdę, i to nie jest tak, że ej, Mati znowu przesadza, na pewno przecież ten film nie jest tak słaby. Dla porównania musimy zrobić to samo i obejrzeć 2 minuty z filmu Dirty Dancing 2017. Powiedziałbym zapraszam, albo jakoś bym was po prostu nakłonił, albo zachęcił do oglądania tego, ale chyba jedyne co mogę wam powiedzieć to cierpliwości. Po pierwsze spójrzcie na kolesia, sztuczna grzywa, nie ma żadnej grzywy, nie ma żadnego luzu. I patrzcie, ona nie wygląda, nie jest zgrabna. No ale dobra Mateusz, przecież każdy może wyglądać inaczej, czasy się zmieniają. Może niezgrabni ludzie po prostu obecnie są bardziej pożądani w filmach i przecież trzeba pokazać, że w jakiś tam sposób niedbanie o swoją figurę jest spoko jednak, bo tak. Ale dobra Mateusz, nie skupia się tylko na tej pani z łapami wielkimi jak śląska Oma. Daj spokój Mati, uspokój się, przecież nie trzeba się denerwować. Daj szansę temu filmowi, przecież ten tancerz nie zacznie śpiewać przecież i tak dalej. Wystarczy, że będzie śpiewał, tak? Znaczy wystarczy, że będzie tańczył jak Patrick Swayze w poprzednim filmie, prawda? A więc nie użyli oryginalnej ścieżki dźwiękowej, tylko specjalnie do tego filmu postanowili, że będą również śpiewać, bo tak, więc... Wiecie, czego najbardziej nie lubię w tych właśnie remake'ach? Że wcześniej było wszystko naturalne i fajne, a teraz nawet te głosy są sztuczne. I patrzcie na to, oni się kurwa nie potrafią poruszać. On coś tam niby dupskiem rusza, żeby być seksownym i tak dalej. I nie ma tutaj żadnego zatrzymania, że jest fajnie i tak dalej, że jest seksownie. Tylko ona się kurwa nie potrafi w ogóle ruszać. Jakbym wziął worek ziemniaków do rąk i tak go trzymał. Tak. I tyle. I ten worek czasem by podniósł nogi, tak jak ona przed chwilą. I tyle. Nie ma, jak tam przeważał taniec i raz na jakiś czas było zatrzymanie, spojrzenie sobie w oczy, co było naprawdę fajne, było taką odskocznią i pokazane było, hej,
kochają się, tak tutaj jest ciągle patrzenie w oczy i ciągle jest romantycznie, ale związek i bycie romantycznym i bycie w fajnym związku i pokazanie fajnej miłości nie polega tylko na tym, że wszyscy będą romantycznie się ze sobą i rozmawiać i tak dalej, ciągle się całować, bo to jest do pożygu, nie można się ciągle całować, ciągle mówić hej, kocham cię, albo ej, ale jest superaśnie, a i tak dalej, nie. Jak jesteś w związku, to fajnie czasem powiedzieć, ej, dobra, weź gościu, ogarnij się, nawet jeśli mówisz do kobiety swojej, a ona mówi do ciebie, ej, tak, jesteś kozak, to zaraz się bijemy na gołe klaty, na przykład, bo się potraficie powygłupiać, a jeśli ciągle na siebie patrzycie jak cwele ostatnie i robicie to wszędzie, to najchętniej naplułbym wam wszystkim do mordy, albo na mordę, wybierzcie sami, patrzcie, zero, nic, co to kurwa jest, tam było wszystko, tam się poruszali, a tutaj jest co, a tutaj jest gówno, a tutaj... Ona tańczyła na jego ramieniu i patrzcie, ona zero gracji, zero czegokolwiek, zero ruchu, jakiegokolwiek, ale Mateusz, daj spokój, przecież już pocisnąłeś tę kobietę i jest na pewno przykro. Dobrze, już się ogarniam, ale na samo zakończenie tego odcinka chcę wam pokazać, że sytuację można jeszcze bardziej spierdolić i zrobić ją jeszcze bardziej żenującą, bo przecież można zrobić coś o wiele gorszego. Więc chcę wam pokazać po prostu jeszcze jedną rzecz, która jest straszna. Tutaj w filmie Dirty Dancing, oczywiście z oryginalnym 1987 roku, jest scena, w której oczywiście jest już koniec tańca i oni podchodzą do rodziców tej dziewczyny, tej bogatej dziewczyny. Krótkie spięcie. Koleś mówi, że się mylił, po czym wszyscy tańczą, szczęśliwe zakończenie. Znowu jest spojrzenie w oczy, całują się, wszyscy tańczą, oni się całują. Idealne zakończenie filmu o miłości, do tańca i do siebie. Natomiast co można było zrobić, żeby spierdolić wszystko w tym filmie? Podejść do tego ojca, usłyszeć jakieś pierdolety, po czym usłyszeć, jak sam ojciec również umie śpiewać. Nagrywam. Kurwa, trudno. Pozdrawiam serdecznie. Mnie tu już nie ma. Nie ma cię. Nie wspomniałem. Jego żona też umie śpiewać. Film kończy się na tym, że oni również się całują, tylko w bardzo chujowy sposób. Taki... Bardziej mi się to kojarzy z filmem Zakochana złośnica. W tym filmie z Heathem Ledgerem. Że on się założył, że poderwie jakąś dziewczynę. I tak to właśnie wygląda. No ale cóż, Mati, może zatrzymałeś się na pewnym roku w kinematografii i może już nie powinieneś oglądać filmów. Bardzo możliwe. Bo mówiąc szczerze, oglądając te stare filmy, można zobaczyć, że autorzy mieli cośkolwiek do przekazania i pokazywali to naprawdę w piękny sposób i nic nie musiało być wyuzdane, chamskie i tak dalej. Tylko można było pokazać wszystko w elegancki. Może nawet nie zawsze, ale można było czasem pokazać tą elegancję, klasę, grację. Czegoś, czego naprawdę brakuje w dzisiejszych czasach, nie tylko w filmach, ale ogólnie w ludziach, kobietach i mężczyznach. I to było na tyle. Wpadajcie na grupę Matiego Face'a, Snapa, Instagrama. Zalajkujcie ten filmik. Dobijmy do 1500 lajków. Tak o. No, może nie wiem, że... Dobijmy tak po prostu dużo lajków. Damy radę? 1500? Chcę się trochę rozwijać, także nie wiem, jak wbiję 55 000, to będę mówił 2000 lajków. Bo ja wiem, że jak się przypomni widzowi właśnie o tym lajku, no to jest takie, dobra, czemu nie, mogę kliknąć. Także będę wam cholernie wdzięczny. Napiszcie komentarz, co o tym wszystkim sądzicie, bo oczywiście mogę się mylić. Ale w tym wszystkim to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, moja opinia, więc proszę się nie obrażać, naprawdę. Naprawdę proszę się nie obrażać, że ja tutaj coś powiedziałem nie tak. To nawet nie chodzi o to, jak ta dziewczyna wygląda czy coś, bo każdy ma inne gusta i w ogóle. Tu chodzi po prostu o to, że w filmie o tańcu wzięli dwie randomowe osoby, które nie potrafią się zupełnie ruszać. A jednak chciałbym popatrzeć na film o tańcu, gdzie nie potrafią tańczyć. I tylko o tyle mi chodzi. Myślę, że to było na tyle. Pamiętajcie, co złego to nie. Trzymajcie się, cześci. Baja. Ja pierdolę. Co za shit. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.